Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym spotkaniu Procurement Influencers Talk. Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Wachowska, nasza gościni, radczyni prawna i partnerka w kancelarii Traple Konarski-Podrecki. Cześć Agnieszka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w bardzo, wydaje się, być gorącym temacie, ale przez pryzmat zamówień publicznych na początku, jak wymyślaliśmy scenariusz dzisiejszego spotkania, to trochę wydawało mi się to kontrowersyjne. Sztuczna inteligencja w zamówieniach publicznych, no niekoniecznie mi się to spinało, ale wymyśliliśmy, że zrobimy badanie wśród naszych użytkowników naszego systemu. To jest ponad 10 000 osób, które korzystają z aplikacji. Zadaliśmy ich pytanie, czy ChatGPT albo po prostu sztuczna inteligencja to jest możliwość wykorzystania w zamówieniach publicznych i w waszej codziennej pracy. I pozwól, że kilka takich informacji przytoczę i będę bardzo ciekawa twojej opinii na temat tego badania. My oczywiście jeszcze opracujemy i udostępnimy Państwu, ale tak na szybko, bo zamknęliśmy to badanie przed weekendem. 540 osób wzięło udział, udzieliło odpowiedzi w tym naszym badaniu. Wydaje się to być całkiem pokaźna liczba. Już można coś wnioskować. Co dziwne, albo i nawet dobre, bo połowa to zamawiający, połowa to wykonawcy, którzy biorą udział w zamówieniach publicznych i składają oferty. No, okazuje się, że ponad prawie 86% tych osób miało styczność szczególnie z ChatGPT, ChatGPT, jakkolwiek byśmy to mówili, czy po polsku, czy po angielsku, to chyba wiemy, o co chodzi. Natomiast prawie 70% osób chciałoby poznać takie praktyczne zastosowanie w pracy, bo każdy wykorzystywał zapewne tak, jak wszyscy się bawimy z czatem GPT i zadajemy mu różnego rodzaju pytania. Natomiast jest wielka potrzeba wśród naszych ankietowanych, jakby żeby sprawdzić, w jakich takich codziennych obowiązkach, w codziennej pracy zamówieniowców publicznych, bądź też, rozumiem, osób, które biorą udział w składaniu ofert, jak można wykorzystać tą pracę. No i oczywiście zadaliśmy kilka pytań, jak oni sobie wyobrażają, w jakich aspektach mogliby korzystać ze sztucznej inteligencji w postaci chociażby chatbota, GPT. No i okazuje się, że przede wszystkim to jest tworzenie treści, analizowanie tej treści, usprawnienie przygotowania różnego rodzaju dokumentów, więc to jest rzeczywiście coś, z czym często się spotykamy. Natomiast łatwość wyszukiwania na przykład wyroków w KIO, prawda? Tutaj też takie odpowiedzi bardzo rozbudowane zwróciły nam naszą uwagę. Analiza danych przez sztuczną inteligencję, optymalizacja procesów, więc coś, co rzeczywiście przesuwa nas trochę wyżej w takiej codziennej operacyjnej pracy. Niemniej jednak jest też sporo tematów związanych z ryzykami i z obawami. Począwszy od, chyba mogę przytoczyć, kosmitów, którzy niedługo dzięki sztucznej inteligencji odnajdą nas w kosmosie i będą nas sprzedawać, ale to jest naprawdę prawdziwa odpowiedź, to taki żart. Skończywszy na rzeczywiście takich dużych ryzykach, które wydają się być bardzo ugruntowane i mają sens, bo na przykład brak kontroli nad tym, co jest generowane, brak poufności, błędna analiza tych danych, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że dane, na podstawie których ChatGPT udziela nam odpowiedzi, to są dane pozyskane do 2021 roku, prawda? Więc to jest dosyć ważne przy okazji analizowania przez nas tych treści. I tak sobie myślę, Agnieszko, poza tymi, no są na przykład brak motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji, brak kontroli, odpowiedzialności za błędy, sugestia i manipulacja generowaną treścią, bezpieczeństwo prawne i właśnie do tego chciałabym się odnieść. Czy z twojego punktu widzenia ty jako specjalista tego prawa związanego i z cyberprzestępczością, i ze sztuczną inteligencją, z tymi kwestiami właśnie technologicznymi. Jak ty postrzegasz odpowiedzi tych naszych respondentów? W kontekście na początku ryzyk bym chciała zagadnąć ciebie i poprosić jakąś taką opinię. Dobrze, ja bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie do tego odcinka, bo nie ukrywam, że temat sztucznej inteligencji i tych aspektów prawnych jest
jest mi bardzo bliski. Mogę powiedzieć, że już w kancelarii podobne zagadnienia analizujemy też w różnych kontekstach i o tym będę mówiła. I też ten wątek właśnie zamówienia publiczne, a sztuczna inteligencja gdzieś tam powoli też wypływa. Od razu zacznę też od tego, że ja nie jestem futurolożką, więc trudno mi odnieść się do tego, co będzie dalej ze światem w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji. Natomiast mogę na pewno powiedzieć trochę od strony prawnej, z jakimi ryzykami to się wiąże, ale też popatrzeć na ten aspekt technologii jako coś, co weszło dosyć raptownie, tak bym powiedziała, tak? Bo ChatGPT został upubliczniony do takiego wykorzystania w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku i tak naprawdę spowodował, przez to, że dużo osób naraz mogło przetestować, zdało sobie sprawę, jaki potencjał sztuczna inteligencja ma. Bo tak naprawdę sztuczna inteligencja i różnego rodzaju algorytmy i zasady uczenia i potencjał był jakby sygnalizowany przez wielu i naukowców i też rozważany w sferze prawnej od wielu, wielu lat. Ale mam wrażenie, że mówimy o tym dopiero, jak faktycznie każdy z nas albo każdy, kto chciał, mógł się faktycznie przekonać tym, że pewien poziom zaawansowania jest już taki, że nam to realnie może ułatwiać pracę. Bo teraz masowo mamy możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji. Tak. I teraz pytanie, no właśnie, ja się spotykam z takimi głosami i to jest też głosy na poziomie krajów, do czego będziemy pewnie nawiązywać. Włoski Urząd do Spraw Ochrony Danych Osobowych zakazuje w ogóle wykorzystania OpenAI, de facto ChatGPT we Włoszech. W Kanadzie jest podobnie, też toczy się sprawa. Tak, no i właśnie od takich państw, które mówią absolutnie nie, po tak samo pewnych zamawiających wykonawców, którzy opracowują polityki, absolutnie proszę nie korzystać z żadnych wytworów sztucznej, jakby z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Tutaj zaraz do tego też tej pewnej różnic terminologicznych. Widzę, że na pewno jakaś jest. I też po takie korzystajmy szeroko, jak najbardziej się da, no bo to nam ułatwia pracę, co generuje też te obawy, czy zaraz my jako pracownicy nie będziemy potrzebni. I tutaj ja jako prawniczka muszę też powiedzieć, że pojawiają się coraz częściej głosy. My mówimy o prawie zamówień publicznych, no więc pojawiają się takie obawy wśród prawników. Czy ja jako prawnik nie przestanę być potrzebny, skoro ktoś skorzysta, prawda? No zamiast pójść do prawnika, żeby mu przygotował odpowiedź, wstuka zapytanie do okienka czatu GPT, dostanie odpowiedź i nie pójdzie już do prawnika. Więc te głosy od takiego hurra, korzystajmy szeroko, po absolutnie w ogóle. No i gdzie w tym wszystkim znaleźć tą racjonalność, gdzie myślę oswoić trochę tą technologię, czyli widzieć ryzyka, ale jednocześnie, to jest moje gdzieś stanowisko, próbować właśnie w sposób mądry ją adaptować, tak? Czyli nie mówić absolutne nie, ale zastanawiać się, gdzie te ryzyka są, a co za tym idzie, gdzie te rozwiązania można wykorzystywać. Przepraszam, że wchodzę Ci trochę w słowo, ale ostatnio chyba nawet przed Kongresem Stanów Zjednoczonych było wysłuchanie przedstawicieli prezesów największych spółek technologicznych, między innymi prezes OpenAI wypowiadał się na ten temat. I to jest też ważne, bo to takie nasunęła mi się sugestia. Oni mówili wyraźnie, że to jest technologia, to jest rewolucja i to jest technologia, która przeniesie nas o lata świetlne do przodu. Niemniej jednak bez regulacji, jasnego określenia, w jakich ramach ona może być wykorzystywana, może być zagrożeniem. I teraz pytanie, czy ja mam rozumieć, że na razie wykorzystanie sztucznej inteligencji, czatu GPT to jest po prostu wolna amerykanka? Tak, dziękuję za to pytanie. Myślę, że od tego warto zacząć, a potem też nakreślić sobie te ryzyka i powiedzieć, jak mądrze korzystać z tego rozwiązania. Więc faktycznie jesteśmy w takim momencie regulacji prawnych, że tych regulacji stricte poświęconych sztucznej inteligencji nie ma, ale zaraz powiem, bo one są w toku przygotowywania.
Ale to nie oznacza jednocześnie, że do wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji nie stosujemy obecnie obowiązujących przepisów. I o tym za chwilę. Ale teraz, jeżeli chodzi ściśle o możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, to na gruncie prawa polskiego nie mamy w tym momencie regulacji, które by mówiły, tu możesz korzystać w taki i taki sposób, tu nie możesz korzystać w taki i taki sposób. Natomiast już sygnalizuję Państwu, że w poszczególnych projektach aktów prawnych pojawiają się wprost odwołania do sztucznej inteligencji, natomiast to są dopiero projekty. Natomiast na poziomie Unii Europejskiej jest procedowany już na takim zaawansowanym etapie zwany akt o sztucznej inteligencji. To jest rozporządzenie unijne, które ma być pewnego rodzaju konstytucją możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i niezależnie od tego szereg różnych dyrektyw, między innymi dotyczącej odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, regulujące właśnie kto w jakim zakresie odpowiada. Okay. Tych regulacji, one też przyspieszyły w związku z rozwojem tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli to, o czym dzisiaj mówimy, głównie w czacie GPT, czyli sztucznej inteligencji, która wytwarza pewne treści, bo pamiętajmy, że sztuczna inteligencja może też analizować pewne dane i niekoniecznie treści generować. Natomiast to, co stało się taką rewolucją właśnie, która dotarła pod strzechy i nas tak zachwyciła, dlatego że ChatGPT, można powiedzieć, mówi trochę tak jak człowiek, tak? Czyli jak czytamy te odpowiedzi, to one są faktycznie bardzo dobrze zredagowane. No i mamy wrażenie, że są zrobione tak, jakby to przygotował specjalista, na przykład z danej dziedziny, bo my też możemy, prawda, tam zasugerować promptem, w jaki sposób ma się ten czat wysławiać, czy ma się, prawda, tą odpowiedź bardziej generować jako prawnik, czy bardziej jako dziennikarz, czy ona ma być bardziej formalna, nieformalna. I to bardzo dobrze posługuje się językiem, więc... Ale to też jest ważne, żeby zwrócić uwagę, no bo my też musimy wykształcić albo wrócić do takiego, jesteśmy pokoleniem, gdzie wpisywaliśmy w przeglądarki Google hasło i wyszukiwało nam artykuły. Teraz, żeby móc rozmawiać, czyli promptować z czatem GPT, no jednak tą formę opisową, czyli te prompty muszą być w bardzo konkretny sposób, im bardziej dokładne, na czym nam zależy, odwołujące się na przykład do przepisów prawa i tak dalej, prawda? No i tutaj trochę, jak już powiedzieliśmy sobie, że nie ma wprost regulacji, co nie znaczy, że tak jak powiedziałam, te regulacje wkrótce będą. To znaczy, no nie będą już pewnie za miesiąc, bo sam proces uchwalania aktów unijnych trwa długo. Potem trwa dyskusja, jaki powinien być okres wejścia w życie na przykład AI aktu, czy to powinien być 2 lata, czy 3 lata, więc zanim te regulacje wejdą w życie, to też trochę czasu minie. A no jesteśmy tu i teraz i pytanie, jak z tego korzystać. I teraz to nie oznacza jednocześnie, to co powiedziałam, że w ogóle nie mają tu zastosowania żadne przepisy prawa. Bo musimy spojrzeć na 2 aspekty. I te 2 aspekty się łączą jednocześnie z ryzykami wykorzystania sztucznej inteligencji, tej generatywnej. Ograniczmy się dzisiaj może do tego czatu GPT czy podobnych rozwiązań, bo zaraz się mogą pojawić jakieś podobne rozwiązania, które no po prostu operują na treści w zamówieniach publicznych, bo do tego się ograniczamy. Dzisiaj głównie mamy do czynienia z tekstem, tak? Czyli potencjalnie przygotowaniem oferty, przygotowaniem wyjaśnień, może napisaniem SWZ-u, prawda? No może się komuś pojawić taka pokusa po stronie zamawiającego, no to może ja powiem do czatu GPT, proszę napisz mi SWZ na taki przedmiot zamówienia, albo przygotuj mi wzór umowy na taką i taką. I pojawiają się takie pomysły. W ramach wzoru na takie i takie postępowanie, a po stronie wykonawcy na przykład dostałem wezwanie o złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny, no to proszę przygotuj mi odpowiedź na wezwanie, prawda, dotyczące wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Więc to głównie operujemy na tekście. I teraz jakie tutaj regulacje, z jakimi regulacjami możemy mieć do czynienia? Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić z tego, że jeżeli korzystamy z czatu GPT, czy tych różnych narzędzi do właśnie generatywnej sztucznej inteligencji w ten sposób, że wprowadzamy do nich treść, czyli powiedzmy dostaliśmy ofertę od wykonawcy, dostaliśmy wyjaśnienia od wykonawcy i chcemy je wrzucić do czatu GPT,
GPT i poprosić o odpowiedź, bo im bardziej dokładny wsad, tym, o czym powiemy za chwilę, może być lepsza odpowiedź, no to de facto wprowadzamy tam dane. Te dane mogą być objęte ochroną, a na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych i innych też bardzo często są. To mogą być dane dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, bo przecież wykonawcy, składając ofertę, bardzo często zastrzegają części jako tajemnicę przedsiębiorstwa. To jest odrębny temat, na ile można szeroko tą tajemnicę zastrzec, ale dużo informacji, które przetwarza zamawiający, jest objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. I teraz, jeżeli zamawiający wrzuca tą treść objętą tajemnicą przedsiębiorstwa, to on de facto, można powiedzieć, naraża się na naruszenie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlaczego? No bo wrzucając tam treści, traci nad nimi kontrolę. Twórcy wprost jakby zakres, i to był też powód, dla którego właśnie ten urząd włoski zakazał wykorzystania, mówiąc o tym, że te dane są transferowane do państwa trzeciego, czyli poza teren Unii Europejskiej. Nie ma nad tym specjalnie żadnej kontroli. Nie są wypełnione obowiązki informacyjne i szereg różnych przepisów, jakby szereg różnych obowiązków, które wymagają z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Więc jeżeli wrzucamy tam dane, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa albo są danymi osobowymi, no bo na przykład zawierają wykaz personelu, czy jakieś osoby kontaktowe, to taki zamawiający może naruszać i najprawdopodobniej będzie naruszał przepisy tutaj regulujące i obowiązek zachowania tajemnicy, co jest regulowane ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy właśnie przepisy RODOWskie. Więc pierwsza generalna uwaga, jeżeli wrzucamy jakąś treść, to ta treść nie powinna zawierać szeroko, posłużę się nazwą, tajemnic informacji prawnie chronionych, czyli zarówno danych osobowych, zarówno treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. To już powoduje, że ten zakres wykorzystania nam się istotnie ogranicza. Ogranicza, dokładnie. A kto jest odpowiedzialny kto będzie odpowiedzialny za te wygenerowane treści? No i teraz momencik. I teraz drugie zagadnienie, bo to jest to pierwsze. Wprowadzasz dane, uważaj, co wprowadzasz. No ale wyobraźmy sobie, że ja nie chcę wprowadzić żadnych danych objętych tajemnicą. Chcę na przykład zapytać czata GPT, przedstaw mi research na temat przepisu artykułu takiego i takiego tam ustawy Prawo zamówień publicznych, albo zadam ogólne pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie, z którego nie wynika na przykład to. Tak? Nie posługuję się nazwą wykonawcy, nie wprowadzam żadnych danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, po prostu zadaję pytanie prawne do tego czatu. No i teraz pytanie, co w związku z tym? Oczywiście czat generuje jakąś odpowiedź. Twórcy rozwiązania wprost wyłączają swoją odpowiedzialność za rezultaty de facto tego, co wygeneruje sztuczna inteligencja. My musimy mieć świadomość, że to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja posiadła wszelką wiedzę i teraz tą informację, którą nam przedstawi, ta informacja będzie w pełni rzetelna. No mówi się, że 20% zwykle to jest coś, czego te informacje wprowadzone są prawdziwe i potwierdzone. Jedynie 20%. Teraz największy problem jest taki, że to, w jaki sposób jest to prezentowane, czyli od strony składni językowej, wygląda to jako bardzo dobrze napisane. Tak jest, dokładnie. Natomiast bardzo często te systemy, bo to trzeba wiedzieć, jak one działają. One działają na zasadzie pewnej statystyki. Obierają często statystycznie najbardziej prawdopodobne odpowiedzi, w odpowiedni sposób je sklejają. To nie jest tak, że ten chat GPT weryfikuje źródła i poda nam najbardziej rzetelne informacje. W związku z tym my oczywiście możemy go prosić i iść dalej. Przytocz mi źródła, a powiedz, z czego to wynika. I bardzo często wtedy natrafiamy na odpowiedź, że tych źródeł nie ma, albo przepraszam bardzo, i tutaj jest zmiana odpowiedzi czy zmiana linii. Natomiast
na zadane przez ciebie pytanie, kto jest odpowiedzialny, no my jako użytkownicy, którzy korzystamy, jesteśmy odpowiedzialni, co dalej z tym zrobimy. Czyli to nie powinno absolutnie nikogo zwalniać z krytycznego myślenia. Czy to oznacza, że w ogóle nie ma sensu jakby korzystać z tego narzędzia? Według mnie nie. No to jest narzędzie jak każde inne, tylko trzeba podchodzić do niego w sposób bardzo krytyczny dokładnie. i po prostu te informacje, które są generowane, weryfikować. Problem, jaki się pojawia, który ja widzę, to takie duże wyzwanie, ale to może nawet nie tyle prawne, co po prostu społeczne, że ChatGPT i te rozwiązania oparte o właśnie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję w warstwie językowej, one zdarza się, że zmyślają. Czyli nie odpowiadają na przykład, nie znam odpowiedzi w pierwszej chwili, tak? Jak pójdziemy na przykład do prawnika i zadamy pytanie, czy znasz orzeczenie na to i na to, to czasami prawnik nam powie, nie znam, ale sprawdzę. Tak? No a tutaj dostajemy nagle jakąś sygnaturę KIO z wyrokiem, ale ta sygnatura często albo nie istnieje, albo istnieje, a dotyczy zupełnie czegoś innego. I teraz to wymaga tego, żeby po prostu sprawdzić, czy faktycznie ta podana informacja jest rzetelna. Zdarza się, że po prostu dostajemy odpowiedź, która jest, to nie chodzi o to, że nietrafna, jest po prostu zmyślona. Z tego względu, no mówię, to jest takie mylące, bo ktoś, kto nie ma tej świadomości, jak działają te systemy, może mieć wrażenie, że to jest system, który zna na wszystko odpowiedź i w sekundę znajduje nam rozwiązanie każdego problemu. Prosty test ja dokonałam ostatnio, wpisując sobie wyszukaj biografii mojej skromnej osoby. No i naprawdę biografia imponująca, tylko że to nieprawdziwa jest ta biografia. Ale no to jest taki najprostszy przykład, który możemy właśnie sprawdzić dokładnie i zweryfikować i chyba nie martwić się, że zabraknie dla nas pracy, bo ten człowiek zawsze będzie musiał, nawet korzystając z ChatGPT, no jednak te treści trzeba zweryfikować i sprawdzić, nie ufać im ślepo. I też pamiętajmy o tym, że w ramach zamówień publicznych, jeżeli ktoś jest powołany jako członek komisji przetargowej, na nim spoczywa pewna odpowiedzialność. Tak, każdy członek komisji powinien złożyć oświadczenie o tym, że nie podlega, prawda, nie ma konfliktu interesów. Więc może zajmować się tym postępowaniem. W związku z tym nie powinien bazować na odpowiedziach kogoś innego, bo on został wybrany jako członek też pod kątem weryfikacji braku konfliktu interesów, że to on bądź ona jako konkretna osoba ma podejmować decyzje w ramach tego postępowania. Tu pod kątem zamawiających tej funkcji nie można scedować. To nie jest tak, że ja mogę ją jako członek przekazać, to proszę, ty podejmij za mnie decyzję. Nie, bo ja zostałam imiennie wskazana jako ta osoba. Co nie oznacza, że taki członek nie może korzystać z rozwiązań usprawniających jego pracę, tak? Nie wiem, wyszukiwarki internetowe, szeregu różnych wyszukiwarek, które są oferowane przez różnego rodzaju systemy informacji prawnej, a takich jest sporo też na rynku. Tak samo bym podeszła do tego rodzaju właśnie generatywnej sztucznej inteligencji z zastrzeżeniem, że tutaj jeszcze bardziej nam się powinna pojawiać czerwona lampka w kontekście tego, że przedstawiona informacja może być nierzetelna, tak? Bo można powiedzieć, jeżeli mamy systemy informacji prawnej, nie chciałabym tutaj może reklamy uprawiać i wymieniać, ale jest parę takich systemów informacji prawnej znanych, no to my jakby działamy w zaufaniu, że tam ci dostawcy, którzy wprowadzają te orzeczenia, wprowadzają orzeczenia, które są faktyczne, ktoś je sprawdził, tak? I jeżeli nam wyskakuje jakieś orzeczenie, to mamy takie poczucie, że możemy je zacytować w wyroku, czy oprzeć na nim decyzję, a nie musimy dzwonić do sądu i się pytać, a przepraszam bardzo, czy taki wyrok na pewno został wydany. Mamy jakiś element zaufania. Tutaj tego elementu zaufania po prostu być nie powinno. Natomiast do czego ten ChatGPT się może bardzo dobrze sprawdzać? Do redagowania treści, które są prostymi informacjami, nie wymagającymi wykonania operacji decyzyjno-myślowej i nie zawierającymi danych osobowych bądź tajemnic prawnie chronionych. Czyli jeżeli powiedzielibyśmy, to teraz
nie wiem, wygeneruj mi pismo przykładowo, tak, w którym podziękuję za przesłany dokument, albo prawda, poproszę o przełożenie spotkania. No, ale proste tak. informacje, to podaję takie po prostu przykłady, ale różnego rodzaju rzeczy, które faktycznie nie mogą nam usprawnić to, że nie piszemy prawda, maila, nie wiem, 10 minut, a piszemy 2 minut. Dokładnie. Z notatkami ze spotkań trzeba już uważać, bo jeżeli spotkanie zawiera informacje poufne, jest na przykład spotkaniem komisji przetargowej, to nie można, tak? Więc wszystko niestety to zależy, więc uważajmy, to myślę, że to jest najważniejszy przekaz, uważajmy, jakie treści tam wprowadzamy, a z treści, które wychodzą, podchodźmy do nich w sposób krytyczny i weryfikujmy źródła, czyli prośmy czata o źródła i jak są te źródła podane, to je weryfikujmy. Czy istnieją. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt w kontekście to na pewno wykorzystania. z twojej strony to na pewno bardzo ciekawe. Ja się nie dokopałam. On dotyczy mianowicie ochrony w ogóle tego, co nam ta sztuczna inteligencja wygeneruje, jak to jest chronione, tak? Czyli... A to jest chronione? No właśnie. Czy to jest chronione i jak to jest chronione? Wiesz, dlaczego pytam? Znowu, trochę nie w kontekście zamówień publicznych, ale umówmy się, tych case'ów tak, żebyśmy mogły sobie nadyskutować w zamówieniach publicznych jest dosyć mało. Natomiast to, co wychodzi na jaw, ten artykuł, wywiad, który został z Schumacherem przeprowadzony przez sztuczną inteligencję i opublikowany, więc on jest chroniony? No właśnie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to na gruncie różnych ustawodawstw w tym momencie krajowych jest regulowane w różny sposób. Póki co wydaje się, że w Polsce jest konsensus co do tego i w całej Unii Europejskiej, że wytwory sztucznej inteligencji, jeżeli są automatycznie generowane, nie podlegają ochronie prawnej jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, ale coraz więcej podnosi się takich postulatów, że może w jakiś sposób one powinny być chronione i nie wiem, czy ten, kto korzysta, używa, może jakąś ochronę powinien mieć, ale póki co uznaje się generalnie, że nie mają. I teraz tutaj uwaga z kolei dla wykonawców, nie wiem, realizujących jakieś prace dla zamawiających. Jeżeli oni na przykład oświadczają gdzieś w umowach, że to, co wytworzyli, jest ich własną mają do tego autorstwo, tak? Jest ich twórczością, albo że przenoszą do tego majątkowe prawa autorskie i oświadczają, że te prawa mają, a wykorzystali gdzieś w tym, co robili, wygenerowane treści od strony sztucznej inteligencji, to może się okazać, że składają nieprawdziwe oświadczenia i naruszają umowy na przykład. Ojej, faktycznie, ja myślę, że teraz takie tematy marketingowo-sprzedażowo-handlowe to po prostu to jest nagminnie, prawda? bardzo duży temat, to wymaga w ogóle też innego spojrzenia na umowy, przeglądnięcia często tych umów, w jakim zakresie może dopuścić wykorzystanie sztucznej inteligencji, bo może to spowoduje, że ta realizacja umów będzie tańsza, szybsza, ale niesie ze sobą z kolei jakieś inne konsekwencje już na gruncie zupełnie prawno-autorskim. Może od strony zamówień publicznych ma to mniejsze znaczenie, ale już od strony realizacji umowy w niektórych przypadkach może mieć bardzo istotne. Tak, oczywiście. Temat jest głęboki, szeroki. Ja myślę, że to jeszcze... Ja bym sobie życzyła jeszcze nie jedno spotkanie na temat sztucznej inteligencji, tak żeby właśnie pogadać. Wydaje się to być strasznie ciekawe. Na razie to, co my możemy na gruncie zamówień publicznych zarekomendować naszym klientom, zamawiającym, naszym dostawcom, którzy biorą udział w postępowaniach, no to korzystajmy, ale z rozwagą i do takich prostych czynności. Nie opierajmy decyzji absolutnie na temat... Nie opierajmy, nie oddawajmy póki co na tak, razie dokładnie. Tym rozwiązaniom decyzji. Traktujmy to jako narzędzie wspierające pracę. Gdzieś znalazłam takie traktujmy sztuczną inteligencję, ChatGPT jako pomocnika, a nie współpracownika. I to chyba by było dobre, nie? Tak. Bo... Przy czym pamiętajmy, że takiego współpracownika, do którego mamy ograniczone zaufanie, któremu też nie powierzamy właśnie tych treści, które chcielibyśmy albo jesteśmy zobowiązani na gruncie przepisów prawa, że one nie powinny trafiać do osób postronnych. Bo pamiętajmy, że te rozwiązania to są rozwiązania chmurowe, tak? Czyli tak jest. są, właśnie, to jest jeszcze je jedna przetwarzamy kwestia. dane, one
te dane, które tam wrzucamy, no one gdzieś trafiają, coś się z nimi dzieje, tak? Więc nie jest wykluczone, że zostaną wykorzystane gdzieś, nie wiem, do uczenia się potem tej sztucznej inteligencji, albo Zakładam, że jeszcze, pewnie no tak. gdzieś one przez jakiś czas, choćby krótki, są, tak? Pojawia się szereg różnych ryzyk, my nie mamy nad tym kontroli, tak? Co się z tym po prostu zadzieje dalej, dlatego należy się wykazać taką szczególną ostrożnością, a wręcz, jeżeli chodzi o przepisy ochrony danych osobowych, czy właśnie czy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w kontekście właśnie tajemnicy przedsiębiorstwa, no są pewne przepisy, które wprost nakazują zamawiającym ochronę pewnych treści. Treść, Więc, dokładnie. bardzo ograniczone wykorzystanie tutaj no właśnie takiego swobodnego bycia, czasem niefrasobliwego wrzucania jakichś treści. Dokładnie. Ja bym nawet, to już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o sztuczną inteligencję, bo problem według mnie jest dosyć powtarzalny. We wszystkich. Istnieje z nami od wielu lat, odkąd pojawiło się szeroko dostępne rozwiązania chmurowe, tak? Czyli my nie powinniśmy do internetu, do okienek różnego rodzaju internetowych wrzucać danych, Tak jest. które po prostu są chronione bez odpowiednich umów. Co innego, jeżeli mamy zawartą umowę z dostawcą, on jest zobowiązany do zachowania poufności. Są odpowiednie klauzule dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, tak? Mamy zgodność z RODO i tak dalej, Tak. to wtedy okej, ale nie tak, że po prostu bierzemy rozwiązanie otwarte, publicznie dostępne i przesyłamy tam dane. Tu bym uczulała zamawiających, bez względu na to, czy to się nazywa sztuczna inteligencja, czat taki inny, czy translator internetowy, cokolwiek, tak? Po prostu nie wrzucajmy do internetu treści, które podlegają szczególnej ochronie, bez ich odpowiedniej anonimizacji, tak żeby no, ta istota tej prawnie chronionej informacji była, tak? Ja myślę, że to jest świetne podsumowanie, bo czy będziemy rozmawiać o ChatGPT, czy o sztucznej inteligencji, czy o systemach informatycznych różnych, to te zasady są po prostu takie, które powinniśmy już mieć je wpisane na stałe w takie nasze codzienne obcowanie z technologią. I chyba to jest najistotniejsze. Wszędzie trzeba zachować jakiś rozsądek, umiar i traktować to jako pomoc, a nie jakieś takie prawdy objawione i tylko się ich powinniśmy trzymać. Ja myślę, że w związku z tym, że to jest coś nowego, to może warto, żeby też zarówno zamawiający, wykonawcy, różne przedsiębiorstwa, no po prostu nie tylko zakazywali, bo często zakazywanie rodzi odwrotny efekt, tak. ale edukowali i tworzyli właśnie jakieś polityki, no oswajali to, tłumaczyli zagrożenia i jasno pokazywali, w jaki sposób można korzystać, gdzie nie można korzystać, bo mamy różne przedsiębiorstwa, czy różni zamawiający mogą mieć dostęp, mieć różne pomysły na wykorzystanie tych rozwiązań i też przetwarzać różnego rodzaju informacje. Więc to wymaga czasami indywidualnego takiego podejścia, żeby taką politykę opracować. Jasne. My jak będziemy przygotowywać rekomendacje z naszego badania, to zapewne kilka Twoich cytatów z Ciebie przywołamy, bo to są strasznie ważne i myślę z punktu widzenia właśnie użytkowania w zamówieniach publicznych tych nowych technologii istotne, na co zwrócić uwagę. Raczej będziemy rekomendować, w jakim zakresie warto, a w jakim zakresie niekoniecznie warto korzystać z ChatGPT. Natomiast warto mieć otwarte głowy i sprawdzać, co jest dostępne i jak można to wykorzystać. Na początku w celach prywatnych, żeby się przekonać, czy faktycznie ma to jakąś wartość, myślę, że tak najbezpieczniej, a później jako w formie pomocy do generowania takich najprostszych, najbardziej operacyjnych czynności, które czasem nam, bo tak jak powiedziałaś, czasem właśnie napisanie maila spędza nam sens powiek, bo trwa 20 minut, a mamy jakieś telefony jeszcze do wykonania, można to zlecić i to jest prosta, łatwa, weryfikowalna informacja, którą sobie możemy wdrożyć do takiego swojego codziennego życia. Myślę, że temat ChatGPT w zamówieniach publicznych i sztucznej inteligencji rozpoczęłyśmy.
i tak bym to nazwała. Będziemy pewnie śledzić rynek i to, co się dzieje. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania w tej sferze do nas, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i z nami, i z Agnieszką Wachowską z Kancelarii Trafle Konarski-Podrecki. Proszę spodziewać się materiału, który na podstawie naszego badania będzie opracowany. Serdecznie dziękujemy również za wzięcie udziału w tym badaniu, bo to też pokazuje, w którą stronę zamówienia publiczne i państwo, czyli osoby, które kreują, jak ten świat nasz zamówień publicznych operacyjnie wygląda, mają wpływ i dziękujemy za podzielenie się swoimi opiniami. Pozostaje mi życzyć udanego dnia. Dziękuję Agnieszka jeszcze raz za gościnę i jak zwykle wielka przyjemność to z naszej strony Cię gościć u nas. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość podzielenia się.